Cześć, witajcie w dzisiejszym materiale na moim kanale. Ten temat chodził mi po głowie już od dawna. Uparcie wypływa na powierzchnię niemal za każdym razem, gdy rozmawiam z kimś na temat jego początków z serią Final Fantasy lub na temat wejścia w ten wspaniały świat. Istnieje cała rzesza osób, dla których siódemka była pierwszą, w którą zagrali i dlatego polecają ją też innym. Kolejna grupa reklamujących Final Fantasy VII na początek uważa, że jest to dobry wybór ze względu na popularność tej części. Ja nie zgadzam się z tymi opiniami i za chwilę postaram się wyjaśnić dlaczego. Final Fantasy VII pojawiła się na rynku w wyjątkowym momencie. Nie dość, że była pierwszą częścią, w której twórcy podjęli próbę przedstawienia postaci w 3D, a otoczenie nie było już tylko płaskimi planszami w podstawowych kolorach, to jeszcze była pierwszym finalem na debiutancką konsolę PlayStation. Był to system, który odniósł ogromny sukces, dlatego nie dziwi też fakt, że olbrzymia ilość graczy chciała zapoznać się z nowym JRPG-iem od Square Enix. Sądząc po doświadczeniach, z którymi dzielą się ze mną napotkani, np. na konwentach fani, spora grupa osób właśnie w okolicach premiery tej gry była w wieku, w którym zaczynała interesować się grami w ogóle, więc Final Fantasy VII był zapewne jedną z bardziej atrakcyjnych opcji na początek. Właśnie te wszystkie warunki sprawiły, że dla wielu fanów Final Fantasy była to pierwsza część serii, w którą grali. To jednak nie jest wystarczający argument za tym, że ta część jest idealna na początek. Na pewno każdy z was dobrze kojarzy to zjawisko, kiedy zetknęliście się z czymś pierwszy raz. Pierwszy obejrzany horror, pierwsza przesłuchana piosenka z nowo wydanej płyty, pierwszy koncert, na który tak chcieliście iść. Takie momenty zostają z nami na bardzo długo, a mózg działa w taki sposób, że bardzo ciężko by później coś te wrażenia przebiło. Ten mechanizm podsycany sentymentem z beztroskich czasów to 100% recepta na to, że ktoś poleci Final Fantasy VII na początek przygody z serią. Drugim argumentem, o którym chciałabym wspomnieć, to przystępność przedstawianej historii. W momencie, kiedy ja grałam w Final Fantasy VII po raz pierwszy, jakoś w 2017 roku, miałam całkiem sporo spoilerów, podczytywałam wiki i kolekcjonowałam fanarty, więc sądziłam, że już niewiele mnie może zaskoczyć, a jednak. Po ukończeniu gry jeden raz nadal nie byłam pewna, jaka była motywacja głównego antagonisty i co tak naprawdę łączyło Clouda i Zacka poza tym, że oboje byli żołnierzami. Tak zaprojektowane zachowanie Sephirotha prawdopodobnie miało być bardziej złowrogie i tajemnicze. Niestety to, co widzi gracz, to głównie dążenie po trupach do spotkania z mamusią, co według mnie bardzo spłaszcza tę ikoniczną postać. Niezbyt czytelne retrospekcje i narracja dziurawa jak sito mocno zaniżają wartość tego tytułu i wiem, że sporo osób również na to narzeka. To prawda, że historię można zgłębiać, ponieważ Final Fantasy VII jest częścią z prawdopodobnie największą ilością dodatkowych wydawnictw w całej serii. Mamy więc pełnometrażowy film Final Fantasy Advent Children, mamy Crisis Core wydane na PSP, a ostatnio odświeżone i wydane jako Final Fantasy VII Reunion, mobilną gierkę Ever Crisis, strzelankę Dirge of Cerberus oraz kilka książek. Świetnie, że fani mają dostęp do tylu treści związanych z ich ulubionym tytułem, ale niestety nie poprawia to wrażenia z odbioru głównej gry jako samodzielnej historii, która powinna być zrozumiała po zapoznaniu się tylko z wersją z 1997 roku. Dlatego nie wrzucałabym na tę głęboką wodę kogoś stawiającego pierwsze kroki w świecie finali. No i mamy jeszcze remake. Chciałabym powiedzieć, że to świetna opcja do zapoznania się z tytułem, ale decyzją producentów remake został rozłożony na 3 raty. Co z tego, że pierwsza część miała premierę 3 lata temu, jak druga część ukaże się dopiero na koniec lutego nadchodzącego roku, a trzecia, kto wie. Oczekiwanie może się wydłużyć, zwłaszcza jeśli twórcy zaplanują po drodze jakieś rozszerzenie, jak na przykład Intergrade. Do tego trzeba wziąć pod uwagę, że do czasu zakończenia wydawania odnowionej siódemki prawdopodobnie doczekamy się kolejnej generacji konsol, co dla zwolenników wydań fizycznych może oznaczać rozpiętość aż 3 platform. Co również trzeba mieć na uwadze to fakt, że zgodnie z pogłoskami historia może zawierać alternacje względem oryginału, więc wtedy będziemy raczej mówić po prostu o innej wersji Final Fantasy VII, a nie odnowionej oryginalnej grze. Nie uważam, że to jest jakiś znaczny problem, ale wiecie, to nie będzie ta sama gra. Wprawdzie przystępność audiowizualna Final Fantasy VII poszybowała w górę względem niezbyt urodziwej wersji z PlayStation 1, co jest naprawdę dobrym argumentem za tym, by polecić remake. Jednak dla mnie czas oczekiwania na to, by mieć pełne wrażenie płynące z historii Clouda i spółki jest zbyt długi, no chyba, że jakiś nowy gracz nie ma nic przeciwko, by narobić sobie smaka na więcej. Trzeba mieć tylko na uwadze, że aby zapoznać się z zakończeniem, konieczne będzie uzbrojenie się w cierpliwość. Określiłabym przystępność Final Fantasy VII statusem to skomplikowane. Ta część jest niesamowicie popularna, pojawiła się na wielu platformach, ma świetny soundtrack i postaci, a z drugiej strony fabuła jest jak ażurowa serwetka, z której wychodzi wiele nitek, pobocznych zawartości i potrzeba dobrych chęci, by porządnie zapoznać się z tym, w którym sektorze dzwoni.
Teraz, kiedy już jesteście świadomi ryzyka, sami możecie wybrać, czy dać szansę Final Fantasy VII na początek. Moją opinię już znacie, a jeśli chcielibyście się dowiedzieć, która część będzie potencjalnie najlepszym wejściem w serię, odsyłam do mojego materiału o Final Fantasy X. Dzięki za uwagę i do usłyszenia!